Dzień dobry moi drodzy, zapraszamy na kolejną część historii o perypetiach zdrowotnych Hitmana. Jak pamiętacie, ostatni odcinek zakończył się na tym, że uraz rzepki nie będzie prawdopodobnie wymagał ingerencji chirurgicznej. Jakież było nasze zdziwienie, gdy na kolejnej wizycie u dokładnie tego samego ortopedy, nie widząc wielkich efektów poprawy, lekarz odparł: no tak jak mówiłem, w przypadku tej rasy bez operacji niestety się nie obejdzie. Zamienili go, a może to brat bliźniak? Przecież ostatnio usłyszeliśmy, że w przypadku takiego urazu u kotów operacji raczej się nie wykonuje. Teraz dowiedzieliśmy się, że Hitman to, uproszczając, raczej pies i bez zabiegu z czasem będzie coraz gorzej. No i co teraz? Operacja. Poproszę jeszcze o konsultację szefa, żegna lekarz. I właśnie ta konsultacja bardzo pomogła nam w podjęciu decyzji. Ogólnie to trafiliśmy do tej kliniki dzięki, można powiedzieć, sławie tego miłego starszego pana, do którego niestety nie da się umówić wizyty, bo jest zawalony zabiegami. Szef po wnikliwym zbadaniu Hitmana wypowiedział takie zdanie: gdyby to był mój kot, to na pewno bym operował. I to nam wystarczyło, czyli jednak zabieg. Za pół roku, no nie, może uda się gdzieś wcisnąć Hitmana za jakieś 2-3 miesiące. Finalnie jednak po roszadach udało się wyprosić termin za 3 tygodnie. To teraz jeszcze echo serca i krew do badań przed zabiegiem. No to Hitman przebadany na wszystkie strony. Małym może plusem tych wszystkich badań było tylko to, że wyeliminowano jakiekolwiek początki najczęstszych chorób genetycznych tej rasy, czyli kardiomiopatii przerostowej, dysplazji stawu biodrowego i wielotorbielowości nerek. Czyli prócz urazu Hitman teoretycznie zdrowy. Jak się okazało za kilka dni, wyniki badań krwi też w normie, czyli oczekujemy na operację. Celowo nie podaję tu kwot za wszystkie te badania, wizyty i leki. Mogę powiedzieć tylko tyle, że ja, lecząc się prywatnie u różnych specjalistów, z reguły płaciłem mniej. Niestety, choć najczęściej nie chcemy o tym myśleć, to decydując się na odpowiedzialną opiekę nad zwierzakiem, musimy być przygotowani na takie koszty. Przykro, że nie wszyscy jeszcze się z tym liczą, ale o tym nadmienimy później. Termin zabiegu powoli się zbliżał. My przygotowywaliśmy się fizycznie i psychicznie do rekonwalescencji po operacji, aż któregoś dnia, jakiś tydzień przed zaplanowaną datą, zauważyliśmy, że Hitman nadmiernie się drapie i liże. Co się dzieje? Wysypka, czerwone plamy, niektóre nawet mocno krwawe, najwięcej na brzuchu, w uszach, pysku i na tylnych łapach, do tego w miejscu, gdzie miał być przeprowadzany zabieg. No to do weterynarza. Lekarz stwierdził, że może to być reakcja alergiczna, ale na co? Żadnych nowości nie wprowadzaliśmy. Więc leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, antybiotyk, najlepiej taki, żeby Hitman brał go już przez kilka tygodni, bo po operacji też musi być podawany. No i maść sterydowa do smarowania, jedna na skórę, a druga do pyszczka. Teraz pozostaje mieć tylko nadzieję, że do zabiegu Hitman wyzdrowieje. Wyznaczony dzień operacji pojawiliśmy się z Hitmanem, oczywiście przegłodzonym przez kilka godzin, ale po obejrzeniu resztek wysypki i ran po niej oraz konsultacji z salą operacyjną nie zdecydowano jednak przeprowadzić zabiegu. Strach, bo nie wiadomo, co później z tymi ranami będzie się działo pod opatrunkiem. Niech dojdzie do siebie i spróbujemy za tydzień. I tak Hitman z prawie zaleczoną już wysypką powędrował w końcu na zabieg. Od tygodni na antybiotykach, z małymi przerwami, co chwilę przegładzany przed badaniami, choć i tak jest niejadkiem. Już trochę stracił na wadze, a co dopiero będzie po operacji. Na początek Hitmanem zajęła się pani anestezjolog. Kilka tajemniczych zastrzyków i po kilkunastu minutach nasza bestia zaczęła zasypiać.
Jeszcze kilka chwil i Hitman na rękach pani doktor zniknął za drzwiami sali operacyjnej. Ile potrwa zabieg? Do godziny powinien się zakończyć. Możecie sobie wyobrazić, co przez ten czas działo się z małżonką, ale najgorsze już było to, gdy godzina minęła, a dalej nikt do nas nie wychodzi. Minuta za minutą, czarne myśli w głowie. Trzeba było powiedzieć, że zabieg potrwa ponad godzinę, a nie do godziny. Inaczej by się człowiek może przygotował. W końcu drzwi się otwarły i słyszymy: możecie wejść do Hitmana. Z ulgą na twarzy powędrowaliśmy do sali pooperacyjnej. Hitman w masce tlenowej, ze szczelnie owiniętą łapą z góry na dół, prawie jak w gipsie, leżał na kozetce przykryty kocykiem. Godzinę albo i dłużej trwało jeszcze, zanim w miarę się wybudził. Okazało się, że zabieg polegał na obkurczeniu torebki stawowej, która uległa zerwaniu. Sam zabieg udany, ale to, czy Hitman będzie normalnie chodził, będzie zależeć już od Państwa. Taki ciężar na nas rzucono. Zalecenia: bezwzględne ograniczenie ruchu, nie mówiąc już o skakaniu, na co najmniej 3 tygodnie. Oczywiście antybiotyki, leki przeciwzapalne, przeciwbólowy, o dokładnie 12 w południe. Jeszcze jakiś steryt, no i oczywiście pilnować, żeby czasami nic się nie stało z opatrunkiem, przymocowanym notabene do szelek, no i co by Hitman czasem do niego się nie dobrał. Za tydzień pojawić się na zmianę opatrunku, a za 2 tygodnie, jak rana będzie się dobrze goić, na ściągnięcie szwów. Z lekko ospałą jeszcze bestią opuszczaliśmy klinikę, ciesząc się, że zabieg się udał. Z rekonwalescencją przecież jakoś sobie poradzimy. Nie przypuszczaliśmy niestety, że najgorsze dopiero przed nami. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak dalej potoczyły się losy Hitmana, zapraszamy na kolejny odcinek serii. Zachęcamy też do zasubskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Bardzo pomocne w rozwoju kanału są też Wasze lajki. Komentujcie i udostępniajcie nasze materiały. Zaglądajcie też na nasze media społecznościowe: Facebooka, Instagrama i TikToka, gdzie możecie dowiedzieć się więcej o Hitmanie i Nadirze. Dziś już żegnam się z Wami gorąco i do zobaczenia w następnym odcinku.